176, 174. Komu ufać? Komu wierzyć? W lesie? Witajcie. Chciałbym dzisiaj poruszyć ten temat wysokościomierza w zegarku Casio G-Shock Rangeman oraz w zegarku Garmin Instinct Solar 2X Tactica. To nie jest tak jak w przypadku zegarka Casio, że każda górka, dołek na drodze leśnej zostanie nam odwzorowany innym wynikiem. Tak w tym zegarku przeszkadzają skoki ciśnienia. W zegarku Garmin mamy wysokościomierz barometryczny, dodatkowo wspierany poprzez GPS. No ale niestety GPS też ma swoje wady, ponieważ jego dokładność jest dość wątpliwa. Najlepiej sprawuje się w ładną pogodę. W przypadku zegarka Garmin wysokościomierz barometryczny jest tylko i wyłącznie wspomagany poprzez GPS. Niestety nie następuje to automatycznie. A za każdym razem, kiedy wymusimy odczyt GPS-u, nie będzie on idealny i doskonały. Będzie się wahał w pewnym przedziale. W zależności od pogody, jaką mamy danego dnia. Jeżeli będzie ładna pogoda i dobry sygnał z satelitą, odczyt będzie jak najbardziej poprawny. Najbardziej jednak boli to, że musimy to wymusić w zegarku. Nie następuje to automatycznie. A dlaczego kalibracja nie następuje automatycznie? Jak producent dał samo nazwę kalibracji automatycznej, tak kalibracja ta dzieli się na dwie różne kalibracje. Na kalibrację automatyczną jednorazową lub ciągłą podczas korzystania z zegarka. Czym to się różni? A mianowicie kalibracja automatyczna jednorazowa kalibruje się zawsze, kiedy włączamy daną aktywność. Na przykład jedziemy na rower, włączamy aktywność, kalibracja z satelitą i w ten sposób zegarek się ustawia, a dalej działa nam wysokościomierz barometryczny. Natomiast kalibracja automatyczna wielorazowa, czyli tak zwana ciągła, występuje w zegarkach tylko i wyłącznie z kolorowymi wyświetlaczami i z rozbudowanymi mapami. A wiemy, że Garmin Instinct do takich zegarków nie należy, ponieważ map w nim wgranych nie posiadamy. W przypadku zegarków Garmin Instinct istnieje jeszcze coś takiego jak cyfrowy model wysokości, w skrócie CMW. Jest to taka funkcja, dzięki której możemy kalibrować nasz zegarek. Oczywiście z odpowiednio zapisaną mapą w pamięci zegarka, ale niestety, tak jak powiedziałem wcześniej, zegarek ten nie posiada mapy, a więc pomyślano i o tym. Zegarek domyślnie powinien łączyć się z aplikacją poprzez Bluetooth w telefonie. No i aplikacja powinna mu podawać ten cyfrowy model wysokości. Natomiast w rzeczywistości nie działa to poprawnie. Czym jest cyfrowy model wysokości? Kalibruj. Wpisz ręcznie, jeśli wiemy, na jakiej wysokości się znajdujemy. Użyj cyfrowego modelu wysokości, no i użyj naszego GPS. Cyfrowy model wysokości. Proszę bardzo, dane o cyfrowego modelu wysokości są niedostępne. Dzieje się tak w większości zegarków. Chciałem przeprowadzić test. Wiemy, że mamy 152 wysokość, tak? Więc skalibrujemy ten zegarek. Wpiszemy ręcznie. Dla zmyłki będzie to, jeszcze raz, będzie to, dajmy na to 145. I mamy 145, tak? A było 152. Teraz wykonamy kalibrację przez GPS.
I mamy 154, 153. Widzicie, jak to się zmienia? Może zmienimy punkt, żeby Wam bardziej pokazać. Poruszymy się troszeczkę. O, mamy 152. Czyli jednak ten GPS działa. Tylko pytanie brzmi, dlaczego my musimy to wymusić ręcznie? Dlaczego musimy to wymusić poprzez kalibruj za każdym razem? Ciągle tylko Garmin, Garmin. Co możemy natomiast powiedzieć na temat zegarka Casio G-Shock? No tu akurat wysokościomierz jest bardzo prosty, jak budowa cepa, a działa on tylko i wyłącznie na zasadzie zmiany ciśnienia atmosferycznego. Jego zaletą jest to, że jest bardzo dokładny. Każdy ruch w górę, każdy ruch w dół i zmienia się wartość. W zegarku Garmin następuje to bardzo otępiale i powoli. Dlatego bardzo kocham ten zegarek Casio. Jeżeli będzie poprawnie skalibrowany, wyniki będą naprawdę świetne. No i oczywiście, jeśli będzie ładna pogoda. Dużą wadą wysokościomierza w zegarku Garmin jest to, iż on jest nieczuły. Nie zmienia się tak jak zegarek Casio na niewielkich górkach, niewielkich wzniesieniach. Te zmiany wysokości pozostają takie same. Jak działa ten wysokościomierz w zegarku Casio? Znajdujemy się według zegarka na 154 metrach nad poziomem morza. Na górze mamy wyzerowany, możemy w każdej chwili sobie wyzerować wznios lub spadek. No i teraz sobie pójdziemy, mamy małą górkę. Zobaczymy, jak to działa. O, zmieniło się. Czyli jesteśmy na metrze wyżej. W przypadku zegarka Garmin nie miałoby to miejsca. Nie wiem, dlaczego to tak jest, ale przy dopiero wyższych, dużo wyższych odchyleniach zmienia się wartość na wyświetlaczu zegarka Garmin. A więc jak je podsumujemy? A otóż w taki sposób zegarek Casio G-Shock jest zegarkiem bardzo czułym. Jest to bardzo, bardzo dużą zaletą, jak również i wadą, ponieważ mało wiele zmieni się pogoda, pokazuje głupoty. Natomiast jeśli mam wybierać pomiędzy tymi dwoma zegarkami, to ufam im obu. Bo zawsze jest ten złoty środek gdzieś pomiędzy, dlatego zawsze na wyprawę biorę oba te zegarki. I oczywiście Casio kalibruje przed wyjazdem odpowiednio co do punktu startu. Natomiast Garmina przez GPS co do punktu startu. No i później w trakcie wycieczki staram się odczytywać oba te zegarki. No i znaleźć ten złoty środek pomiędzy nimi. 154, 151, więc myślę, że na 152-3 metrach zdecydowanie najpewniej się znajdujemy. Także tak to wygląda, że nie ma idealnego zegarka z wysokościomierzem. No ale musimy jakoś sobie radzić, jak to mówię, więc jeśli mam wybierać wysokościomierz barometryczny w zegarku Casio G-Shock, to jest to najlepszy wysokościomierz pod warunkiem, że pogoda jest super. Jest stałe ciśnienie i zegarek jest ten odpowiednio skalibrowany poprzed wyruszeniem w trasę. Natomiast zegarek Garmin, jeśli będzie on również prawidłowo skalibrowany, będzie ładna pogoda, nie będzie chmur, które zasłaniają nam dobry sygnał z GPS-em, możemy się na tym wzorować, ale nie liczmy na to, że on będzie bardzo czuły, że każda górka, każdy dołek zostanie odwzorowana innym wynikiem,
będzie to po prostu, będą zmiany, ale nie tak, że na każdej górce, tak jak w przypadku zegarka Casio. Zależy co komu potrzeba, czy chcemy sprawdzać dosłownie co moment, gdzie jesteśmy, na jakiej wysokości. Tu już widzimy, że jest zmiana ciśnienia, ponieważ nie ruszamy się, a zegarek zmienił swoją wartość. Natomiast Garmin stoi tak jak stał. On, żeby zmienić swoją wartość, naprawdę potrzebuje dłuższej chwili. No, tak to wygląda. Także dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim miłych podróży z zegarkami, sprawdzenia wysokości w górach, w lesie. Trzymajcie się. Do następnego. Hej!